Hej, hej, witaj serdecznie na moim kanale Polka w Ameryce, witaj w Nowym Jorku. W dzisiejszym odcinku ponarzekam trochę, jako że mieszkam już tu 8 lat. To już wystarczająco zdążyłam poznać to miasto, by wiedzieć, jakie są absurdy z życia tutaj. Absurdy są wszędzie na świecie, w każdym mieście, niezależnie od tego, gdzie żyjesz. Natomiast dzisiaj totalnie ponarzekam na Nowy Jork, także zapraszam serdecznie na ten odcinek. Polka w Ameryce. Chyba zacznę od oczywistych oczywistości, mianowicie ceny. No Nowy Jork niestety jest w dziesiątce najdroższych miast na świecie i to daje się odczuć każdemu, niezależnie od tego, czy jesteś z Niemiec, czy jesteś z Polski, czy jesteś z Kalifornii, to i tak odczujesz te ceny w Nowym Jorku. Nowy Jork jest najdroższym praktycznie miastem w Stanach Zjednoczonych, obok LA, San Francisco, jeszcze Seattle jest takie dosyć drogie. Natomiast faktycznie jest to bardzo odczuwalne, także jak przyjeżdżacie na wakacje, to niestety, no ale musicie brać pod uwagę, że nie ma czegoś takiego jak tani hotel, tanie zakupy, tani lunch. No tani lunch jest, bo możecie zjeść pizzę za $2, ale faktycznie no trzeba zapomnieć o słowie tani, ekonomiczny w Nowym Jorku, bo coś takiego po prostu nie istnieje. To jest miejsce, gdzie wszyscy chcą być, wszyscy chcą przebywać, wszyscy chcą przyjechać, zobaczyć, przekonać się na własnej skórze, dlatego też mogą sobie pozwolić na takie wysokie ceny. Co za tym idzie też, jak już mówimy o cenach, o pieniążkach, to Nowy Jork, co jest bardzo absurdalne, ale akceptuję to jako osoba mieszkająca w tym mieście, mamy dodatkowy podatek. Są podatki federalne, czyli narzucone tobie przez rząd państwa Stany Zjednoczone. Są podatki stanowe, czyli w moim przypadku jest to stan Nowy Jork, ale też mamy podatek miejski, Nowy Jork. I Nowy Jork jest jedynym miastem w Stanach, które ma dodatkowy trzeci podatek. Także wszystkie produkty tutaj są droższe po prostu niż gdzie indziej. Drożej zrobić nam zakupy, drożej kupić zegarek, sukienkę, plecak czy elektronikę. Kolejnym absurdem życia w Nowym Jorku, ale chyba generalnie w Stanach, jest to, że ja to nazywam plastic fantastic. Wszędzie jest plastik. Jabłka są zapakowane w plastik. Warzywa, owoce, generalnie wszystko zapakowane jest w plastik. W sklepie dają Ci miliony plastikowych reklamówek. Jak bierzesz żarcie na wynos, dają Ci plastikową reklamówkę. Wszystko po prostu jest w plastiku. I to jest dla mnie duży problem, ponieważ jestem Europejką. Ponieważ w Polsce już nie rozdają nam tak plastikowych torebek. Tutaj w teorii to prawo też weszło rok czy 2 lata temu, ale wciąż niestety te plastikowe woreczki, torebki się używa i wszędzie praktycznie Ci je dają. I to jest bardzo frustrujące. Także kupowanie warzyw czy owoców w plastiku jest po prostu frustrujące, bo te owoce i warzywa nie mogą po prostu oddychać. Wszystko jest w plastiku. Także to jest zdecydowany minus jakby życia tutaj. Kolejna sprawa typowa dla Nowego Jorku zresztą, to są kwestie śmieci. Mianowicie wiecie, że my tu mamy, Nowy Jork jest z tego bardzo znany, że wszędzie na ziemi są worki na śmieci, a to dlatego, że nie mamy jeszcze kontenerów. I nasz nowy burmistrz zapowiedział, że faktycznie będą kontenery na śmieci, o czym zresztą mówiłam w ostatnim odcinku kiedyś tam. Natomiast póki co jeszcze tego nie ma, więc jesteśmy zdani po prostu na śmieci przy ulicach, co prowadzi do wielu problemów i absurdów, o których zaraz będę mówić. O, siema flaga. Kolejny absurd jest taki, że mało jest kubów na śmieci, więc jak już są te worki na śmieci, powiedzmy, ustawione, żeby śmieciarka zabrała je i wyrzuciła do śmieci, no to co z tego, jak i tak wszędzie wokół są śmieci porozwalane, bo jest po prostu tak brudno i jest za mało koszy na śmieci. W Polsce, z tego co pamiętam, we Wrocławiu nie miałam tego problemu, że na przykład musiałam iść z papierkiem, nie wiem, 3 przecznice, bo nie było żadnego koszu na śmieci. Także w tym wypadku tutaj w Nowym Jorku faktycznie jest to dla mnie olbrzymi absurd, że nie dość, że miasto jest brudne,
to jeszcze nie ma tych śmieci wszędzie, żeby móc wyrzucić swoje śmieci, przez co też jest brudne i takie kółko w koło Macieja, prawda? Kolejny absurd jest taki, że na przykład jak się walą cegły z budynku, jak się zrobiła dziura w budynku albo coś jest jakieś naruszenie konstrukcji i coś trzeba odreperować, to kładą na to takie niebieskie, zazwyczaj niebieskie płachty, takie plastikowe. I sorry, ale takie płachty czasami miesiącami mogą po prostu być na danym budynku i dla mnie to jest strasznie absurdalne, bo nie dość, że musimy przechodzić pod klimatyzacjami, które wystają, co jest kolejnym absurdem, że po prostu rzadko się zdarza tak, że mieszkania mają klimatyzację, tylko w nowym budownictwie jest praktycznie tak, że jest klimatyzacja jakby w mieszkaniu jako część całego systemu ogrzewania i chłodzenia mieszkania, a często trzeba sobie kupić po prostu taką klimatyzację i ustawia się ją na zewnątrz, poza oknem. Także idziesz sobie takim Nowym Jorkiem, patrzysz w górę, a tam budynek z dziurą przykryty niebieską płachtą, a zaraz obok cieknie na ciebie woda, bo ktoś ma właśnie klimatyzację włączoną, która też jest taką strukturą no nieco podejrzaną, bo nigdy nie wiadomo, na przykład tutaj Wam pokażę. Zobaczcie na przykład tutaj, jak te klimatyzacje wystają. Widzicie to? Albo tutaj. No i ona wystaje na takim jednym, kurczę, zardzewiałym pręcie. Na tym się trzyma. No i trzeba mieć po prostu nadzieję, że nic na Ciebie nie spadnie. Kolejna absurdalna rzecz to chyba te korki i to, jak tu się prowadzi. Mianowicie jest zawsze po prostu chaos i dojechanie gdziekolwiek zajmuje Ci kupę czasu. Niezależnie od tego, czy poruszasz się właśnie autem, tak jak ci ludzie stojący w korku, czy metrem, czy autobusem, to jednak najprawdopodobniej utrudnione będzie Twoje dojechanie gdziekolwiek, bo po prostu taki jest nadmiar tych wszystkich samochodów i ludzi, że naprawdę ciężko czasami się tutaj poruszać. Jeśli jak już mówimy o Nowym Jorku, to wiadomo, tak jak mówię, jest po prostu brudno, nie ma tych koszy na śmieci, więc często śmieci znajdują się na ulicy, ale jest brudno nie tylko ze względu na te śmieci i na te worki, które sobie leżą. Jest też brudno na przykład, bo nie ma wystarczającej ilości łazienek publicznych, więc często jest tak, że spacerujesz sobie po Nowym Jorku i po prostu śmierdzi moczem. Co kilkadziesiąt metrów jest taki nieprzyjemny zapach ulicy. Ja już się przyzwyczaiłam, bo to jest zapach po prostu dla mnie Nowego Jorku, ale de facto jest to zapach moczu. Zwłaszcza w lecie to jest bardzo odczuwalne, wyczuwalne, bo jest po prostu słońce. A jak już mowa o właśnie takim obrzydlistwie, jeśli chodzi o brud, syf i tak dalej, to robactwo. Słuchajcie, Nowy Jork, Wy pewnie wiecie najwięcej o szczurach, bo faktycznie szczurki są i to jest ich sporo. Natomiast szczury nie są problemem jakby nas, mieszkańców. W sensie ciężko, żeby u siebie w mieszkaniu mieć szczura, wiecie? Szczury są w metrze, szczury są na ulicy, przy śmieciach. Szczury są, jest ich mnóstwo, widzisz je na co dzień, także to jest absurdalne w ogóle, że żyjemy praktycznie na Manhattanie, jest więcej szczurów niż ludzi. Żyjemy otoczeni po prostu tymi szczurami, natomiast one nie są aż takim problemem dla Ciebie jako mieszkańca. To jest problem dla miasta, tak? Dlatego, żeby wyczyścić parki. Nawet parki są zasyfione, wiecie? Też są tam te śmieci, też śmierdzi, też są szczury w parkach. Kiedyś poszłam usiąść sobie w parku na trawce, wzięłam sobie kocyk i siedzę i nagle słyszę jakieś takie pi, 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 pi w krzakach. Odwracam się, a tam kurde 2 szczury walczą, nie? Wstałam, po prostu wyszłam z tego parku, nie wróciłam. No ale no niestety takie są tutaj realia, że jest więcej szczurów niż ludzi. No ale jak są też szczury, to też są inne robaki, które nam osobiście, mieszkańcom Nowego Jorku, uprzykrzają życie. Karaluchy? Karaluchy niestety są nawet takiej kurde wielkości. Olbrzymie są te karaluchy, czasem takie, nie wiem, 7-8 centymetrowe, naprawdę duże. I pluskwy, które nazywają się po angielsku bedbugs. I to niezależnie, nieważne czy mieszkasz
w gorszej dzielnicy, czy mieszkasz w budynku, który nie jest często czyszczony, albo do którego nie przychodzą ci od zabijania tych wszystkich robaków. Zapomniałam, jak to się nazywa, no ale wiecie, o co mi chodzi. To nie ma znaczenia, bo takie pluskwy możesz złapać absolutnie wszędzie i nie ma znaczenia, jak czyste jest twoje mieszkanie, ty albo twój budynek. Możesz gdzieś usiąść na ławce i złapać te pluskwy, te bedbugs. A jak już się je złapie, ja miałam raz i to właśnie w najbardziej ekskluzywnym mieszkaniu, w jakim mieszkałam tutaj w Stanach. No i co z tego, jak skończyło się na tym, że byliśmy cali z facetem pogryzieni, trzeba wtedy wszystkie swoje rzeczy, wszystkie ciuchy wyprać i wysuszyć, żeby w suszarce zabić jakiekolwiek tam jaja czy cokolwiek z tych robaków. Więc to są olbrzymie koszta, bo naprawdę trzeba było wszystko, całą szafę opróżnić i wyprać wszystko i wysuszyć. Także masakra, naprawdę absurdalnie się żyje po prostu z robakami i niestety, ale takie są właśnie realia życia w tym mieście. Jak już mówię o tym, że śmierdzi moczem często, to też często śmierdzi weedem na ulicy. Ludzie palą tutaj dużo trawki, bardzo dużo trawki, też co kilkadziesiąt metrów, tak jak często spotykasz śmieci na ulicy, worki, tak samo często poczujesz zapach. Teraz już to jest legalne, ale nawet powiem wam, jak nie było legalne, to też co kilkadziesiąt metrów po prostu jest ten zapach, bo ktoś sobie właśnie pali. Kolejny absurd to mała ilość ławek, a jak już są ławki, to są tak specjalnie podzielone, żeby bezdomni na nich nie spały. I w ogóle nie będę mówiła o bezdomnych w tym odcinku, mimo że jest to duży problem Nowego Jorku, ale jest to problem wielu miast. To nie jest specyficzny problem dla Nowego Jorku, że są bezdomni i to też nie jest absurdem, bezdomni są wszędzie, prawda? Natomiast tu jest ich bardzo po prostu dużo, dlatego też między innymi te ławki zawsze mają jakiś dziwny kształt, albo jakieś wgięcie, zagięcie, albo właśnie są wręcz oddzielone, żeby tylko było miejsce na usiądnięcie, żeby nie było tego miejsca na położenie się. Więc dla mnie absurdem jest to, że nie ma po prostu wystarczającej ilości ławek, a bardzo dużo z kolei się chodzi, bo kolejnym absurdem jest to, że w ogóle nie ma sensu mieć tutaj w tym mieście samochodu. Jak jest parking na przykład przy ulicy, to często jest na maksymalnie 2 godziny. Jak chcesz sobie wynająć parking, zapłacić za parking, to są to horrendalne sumy, czasami rzędu nawet $30 za godzinę. Poza tym, jak na przykład nawet jesteś przy swoim domu i chcesz parkować, to na przykład musisz raz w tygodniu zmieniać miejsce parkingowe, bo akurat raz w tygodniu jest czyszczenie ulicy i wtedy wszystkie auta, które się nie przeparkowały, dostają mandat. Ja zresztą miałam taki odcinek o tym, że nie ma sensu prowadzenie praktycznie auta w Nowym Jorku, że metro cię wszędzie zawiezie, autobusy, że mamy po prostu tą komunikację miejską świetnie rozwiniętą. Jasne, są problemy, ale z autem też by były problemy, bo po prostu stałoby się wtedy w korku, a wiadomo jak teraz paliwo kosztuje, więc może lepiej nie stać w tym korku. Kolejny absurd, jak już tutaj mieszkasz, jest taki, i to jest nawet na tyle stereotypowy, że z tego dowcipy się już w tym momencie robi. Małe mieszkania są. Jest nas tutaj bardzo dużo, bo 8,5 miliona ludzi na dość małej, znaczy no nie na małej przestrzeni, na dużej przestrzeni, ale na przykład sam Manhattan to jest mała przestrzeń, prawda? A też jest kilka milionów osób, które tutaj mieszkają. Więc mieszkania są bardzo małe i niestety nowojorczycy muszą się do tego już przyzwyczaić, nie ma innej opcji. Ciężko nawet znaleźć duże mieszkanie, nawet nie to jakby cię było stać super, ale też ciężko po prostu znaleźć duże mieszkania, bo generalnie mieszkania są tutaj z założenia dość małe. I większość mieszkań też na przykład nie ma pralek, co też jest strasznym absurdem, ale jest to też związane z infrastrukturą, która jest bardzo stara. Słuchajcie, infrastruktura w ogóle w Stanach jest tak porażająco beznadziejna, żeby nie powiedzieć ujowa, bo wiele lat w ogóle nikt nie inwestował, ani republikanie, ani demokraci nie mogli dojść do żadnego porozumienia, jeśli chodzi właśnie o inwestowanie w infrastrukturę kraju. Więc te wszystkie mosty, drogi, ulice, kable od prądu albo rury, to wszystko jest strasznie stare
I tak jak na przykład nowojorskie metro ma 100 lat, tak samo też niestety, ale często hydraulika tutaj jest bardzo słaba. Często się zapycha na przykład kibel. Trzeba uważać, jak przyjeżdża się w ogóle do Stanów, ale w Nowym Jorku to też oczywiście o tym mówię. Absurdem jest to, że na przykład trzeba 2 razy spuścić wodę, bo nie można na przykład nie można i kupy, i papieru spuścić naraz, bo może się zatkać toaleta, bo są tak wąskie, cienkie rury. I w związku z tym też, w związku właśnie z małymi mieszkaniami, ale też z tymi beznadziejnymi jakby rurami, hydrauliką, to tych pralek nie ma często w mieszkaniach. Ja mieszkałam w Stanach w 7 mieszkaniach, to tylko jedno miało pralkę w Nowym Jorku, tak, z 7 mieszkań. Także to też jest coś totalnie absurdalnego, że trzeba się przyzwyczaić do zabierania swoich ubrań do pralni i prania swoich rzeczy w miejscu, w którym inni ludzie też piorą swoje. Trzeba niestety, to jest ten problem takiej higieny i tego przybicia takiej intymności. To nie jest to fajny aspekt na pewno życia w Nowym Jorku, to kwestia prania. I jeszcze taki jeden absurd, to skoro już tu jestem, schody przeciwpożarowe. One są fajne, w sensie fajnie to wygląda, prawda? Znamy to z filmów, ale absurd tych schodów przeciwpożarowych polega na tym, że nie można w ogóle, czekajcie, tylko przejedzie karetka. Absurd tych schodów polega na tym, że nie można na nich siedzieć, postawić kwiatka, zostawić rower. No nic praktycznie nie można, bo można dostać duży mandat. Także tak jak w filmach siedzą na przykład na imprezie na schodach przeciwpożarowych i sobie gadają, to tak naprawdę jest to nierealne, bo by po prostu zaraz policja przyjechała i dała ci mandat, bo nie można w ogóle przybywać na schodach przeciwpożarowych. Ostatnie czynniki, jeśli chodzi o życie w Nowym Jorku, które są absurdalne i bardzo uprzykrzające życie, to na pewno fakt, że na przykład rzadko kiedy w metro są windy albo schody ruchome. Często po prostu tutaj trzeba iść duże ilości schodów do góry, duże ilości schodów w dół. Bardzo, bardzo dużo się chodzi, więc jak przyjeżdżasz, no ja mam często turystów i jak widzę turystów, którzy pytają się mnie, jak możemy zwiedzić bez chodzenia na przykład, albo czy możemy chodzić trochę mniej. Ja mówię, no dobra, no ale wtedy nie zobaczycie Nowego Jorku. Coś za coś. Nie da się w Nowym Jorku dużo nie chodzić. Jest to bardzo fizycznie wymagające miasto. I absurd moim zdaniem jest taki, że właśnie nie ma tej nowoczesnej infrastruktury, czyli właśnie schodów ruchomych, takich rozwiązań dla ludzi niepełnosprawnych, dla ludzi starszych, dla kobiet ciężarnych, albo po prostu dla turystów, których jest tu setki tysięcy każdego dnia. I to jest naprawdę bardzo uprzykrzające życie i ciężko tutaj funkcjonować z dnia na dzień, jeśli chodzi po prostu o ilość chodzenia. A wiem, bo ostatnio miałam kłopoty z nogą, więc wiem, jak po prostu ciężko osobie z utrudnioną mobilnością tutaj się poruszać. To jest dla mnie olbrzymi absurd. I ostatni taki absurd jest taki, że w Nowym Jorku ludziom doskwiera samotność. Nie wiem, czy to jest kwestia wszystkich wielkich miast. Mieszkałam w kilku takich dużych miastach, natomiast nigdy nie odczuwałam tej samotności w ten sam sposób, co w Nowym Jorku, bo w Nowym Jorku każdy goni, każdy ma swoje rzeczy do zrobienia, odległości do pokonywania są olbrzymie, więc jak już kogoś poznajesz, się z kimś zakolegowujesz, a ten ktoś mieszka na przykład 45 minut albo godzinę drogi od ciebie, to już jest utrudnienie. Więc faktycznie często właśnie to mówią jakby w mediach amerykańskich, czy w gazetach to piszą, ale też ja to odczuwam, że tu faktycznie człowiek czuje się samotny, że jest bardzo dużo ludzi wokół ciebie, ale mimo wszystko czujesz wciąż, że jesteś sam, sama, że jest po prostu taka walka o przetrwanie każdej jednej tej osoby, bo to miasto wcale nie jest łatwe do życia, broń Boże. Wręcz przeciwnie, jest bardzo ciężkie do życia, natomiast dzięki temu, że tu mieszkałam, mam wrażenie, że gdziekolwiek się teraz nie przeprowadzę, że już mnie to miasto nauczyło po prostu życia w hardkorowych warunkach, więc gdziekolwiek indziej nie pojadę, na pewno będzie łatwiej i mniej absurdów. Tak, na to liczę przynajmniej. No i taką ostatnią właśnie rzeczą, którą może dodam, jest to, że Nowojorczycy są strasznie tacy mocni, odważni, silni, bezprecedensowi, tacy idą do przodu, mówią to, co myślą. Także na pewno w Nowym Jorku, jak już przyjeżdżasz, jak już tu mieszkasz,
to wyrobisz sobie twardą skórę, grubą skórę, żeby móc sobie radzić z wszelkimi jakimiś problemami, które mogą się pojawić w przyszłości. Także tyle, jeśli chodzi o absurdy życia w Nowym Jorku. Jak widzicie, jest ich sporo, ale też jest dużo pozytywnych aspektów życia w tym mieście oczywiście. Mieszkam tutaj z wyboru i dlatego, że chcę. No wiecie, każde miasto ma swoje absurdy, także mam nadzieję, że tym odcinkiem udało mi się przybliżyć absurdy mojego miasta Nowy Jork. Także to tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego i ciekawego, jeśli chodzi o Nowy Jork. Wiadomo, absurdy życia w różnych miastach, wszędzie to jest, wszędzie są jakieś absurdy. Natomiast jak widzicie, Nowy Jork ma ich sporo. Musicie wiedzieć o tych rzeczach, zanim po prostu tutaj przyjeżdżacie, zanim podejmujecie decyzję o tym, żeby tu zamieszkać. Bo to wszystko wygląda super pięknie na obrazku, wygląda super pięknie na mediach społecznościowych, że jesteś w Nowym Jorku. Natomiast, żeby zrobić to piękne zdjęcie, musiało się przejść koło zapachu moczu, śmieci, bardzo głośnych ludzi wokół i w ogóle głośności ulicy, o tym też nie powiedziałam, no ale to jest w każdym dużym mieście. Natomiast jest naprawdę, naprawdę dużo tych absurdów bycia nowojorczykiem i życia w Nowym Jorku. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego odcinka i zapraszam Was na kolejne odcinki na moim kanale Polka w Ameryce. No, do zobaczenia. Pa! Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała na szybko, to supermarkety. Nie ma dużych marketów spożywczych typu Tesco, Carrefour, Kaufland, jak my mamy w Polsce. Są markety, które są, no czasem zdarza się, że jest duży market, no ale i tak problem jest, żeby dowieźć nawet te rzeczy do swojego mieszkania, jak się nie ma auta, także masakra. Jeśli chodzi o robienie zakupów na Manhattanie zwłaszcza, to masakra.